Za niecałą godzinę mam pociąg do Mostaru. Właśnie mnie pan wyrzucił ze stacji, bo nie wolno tutaj filmować. Wagon numer 4, który mam na bilecie, po prostu nie istnieje. Przystanek Mostar. Wieje mocno. Bardzo mi się to podoba. Witajcie moi drodzy. Tę podróż planowałem już od dawna, no ale z wiadomych względów jakoś mi się do tej pory nie udało. Natomiast dzisiaj wreszcie jestem tutaj, w mieście, które fascynuje mnie od dawna, zarówno jeśli chodzi o ludzi, kulturę, kuchnię, a zwłaszcza historię, w tym tę najnowszą, tragiczną. Jesteśmy w Sarajewie, w stolicy Bośni i Hercegowiny, a ja z tego tutaj dworca kolejowego, który przypomina mi właściwie nasze dworce 20 lat temu, pojadę w podróż do Mostaru i ten odcinek będzie właśnie o Mostarze, a do Sarajewa wrócimy później. Numer 5 i numer 4 to jest mój wagon. Pociąg bardzo fajny, nówka sztuka. To jest numer 4. Is it number 4? It's number 2, 3, 4. 2, 3 and 4. So which is number 4? Jak się właśnie okazało, wagon numer 4, który mam na bilecie, po prostu nie istnieje. To jest wagon barowy, więc skąd oni wiedzieli, że ja prosto do baru, jak tylko wszedłem do pociągu. Więc jak zapytałem pana konduktora, gdzie jest wagon numer 4, pan mi powiedział, gdziekolwiek. Także tutaj nie ma problemu, masz miejscówkę, siadasz gdzie chcesz. Bałkany to dla mnie wciąż nieodkryty region. Z jednej strony niesamowicie piękny, z przyjaznymi ludźmi i fantastyczną kuchnią, z drugiej jednak naznaczony krwawą historią i wojną, która skończyła się zaledwie 20 kilka lat temu i sam byłem jej nieświadomym, niemym obserwatorem. A Bośnia i Hercegowina spośród innych krajów regionu jest dla mnie największym wyzwaniem, bo to właśnie tutaj wojna odcisnęła wyjątkowe piętno. Jak wygląda kraj, który wciąż leczy rany? Co zobaczę i czego doświadczę teraz? Czy jestem gotowy, żeby się z tym zmierzyć? Podróż na trasie Sarajewa-Mostar trwa zaledwie 2 godziny, ale jest to jedna z najpiękniejszych tras na Bałkanach, która przecina góry niezliczonymi tunelami, by połączyć się z doliną rzeki Neretwy. I to nawet lepiej, że stan torowiska jest na tyle fatalny, by lokalne pendolino mknęło z prędkością 40, w porywach do 60 km na godzinę. Mam więc czas, by napawając się widokami, spokojnie dotrzeć do celu. Przystanek Mostar. Witam Was serdecznie z dworca kolejowego. Idziemy do miasta. Dzisiaj pewnie już nic nie zrobię, tylko chcę chłonąć chwilę i zobaczyć, jak to tutaj wygląda. A od jutra będziemy podróżować razem, będziemy zwiedzać razem.
Witajcie moi drodzy, witam Was serdecznie już teraz oficjalnie z Mostaru, ze stolicy Hercegowiny. A za mną chyba najbardziej znany i znak rozpoznawczy miasta, czyli Stary Most. Stary Most zbudowany w 1566 roku, przeżył wiele oblężeń, wojen, z wyjątkiem tej jednej w latach 90. Po 427 latach w 1993 roku niestety nie wytrzymał naporu 60 pocisków i runął do rzeki. Ten most, od którego zaczniemy naszą wycieczkę, został odbudowany i otwarty ponownie w 2004 roku. Uwaga, tam jest bardzo, bardzo ślisko, można się po prostu zabić, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Sam most jest oczywiście największą atrakcją w mieście, no i jest znany przede wszystkim ze sławnych skoków do wody, których tradycja sięga co najmniej początków jego istnienia. Za kilka dni odbędzie się oficjalny konkurs, który zapewne przyciągnie tłumy widzów. Dla miejscowych chłopaków jednak to skok nie tylko do rwącej rzeki, ale niejako w dorosłość. Nie no, w ogóle super. Czekałem na gościa, który będzie skakał pół dnia, bo oni tutaj teraz bardzo rzadko skaczą, tylko jak zbiorą odpowiednią ilość kasy, z reguły 20 euro. I właśnie jak już miał skoczyć, to nie ma to jak wcisnąć zamiast nagrywaj wyłącznik kamery. Ale kamera była mądrzejsza i się nie wyłączyła. Słuchajcie, bardzo mi się to podoba. Naprawdę muszę przyznać, fantastyczne miejsce. No i nareszcie jesteśmy na sławnym moście. Muszę uważać na nogi, bo tutaj naprawdę jest tak ślisko, nie wiem kto to wymyślił, że można się nieźle potknąć. I utknąłem w tłumie. Trzeba patrzeć pod nogi. Oto most w całej okazałości. No, ale bym zaliczył glebę. Właśnie. Spektakularnie na moście. Schodząc z mostu mamy zaraz obok Muzeum Starego Mostu, także można zobaczyć całą historię od momentu powstania, poprzez te wszystkie lata, które minęły, no i lata wojenne przede wszystkim, które spowodowały zniszczenie mostu, ale później też czas, kiedy nastąpiła odbudowa, więc muzeum bardzo ciekawe, serdecznie Wam polecam. Co ciekawe, most zbudowany za czasów osmańskich miał być z założenia budowlą czysto techniczną, łączącą dwa brzegi rwącej rzeki Neretwy. W rzeczywistości 29-metrowy łuk zawieszony 20 metrów nad rzeką, tak piękny w swej prostocie, stał się symbolem nie tylko miasta, ale też połączenia kultur i narodów żyjących w jednym miejscu, a po odbudowie symbolicznie także przeszłości z przyszłością. Dziś prezentuje się wspaniale zarówno w dzień, jak i w nocy.
Mostarska Starówka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i nic dziwnego, bo jest to jedna z najładniej zachowanych starówek w stylu bizantyjskim. Nie jest duża, a jak najbardziej do przejścia na piechotę w kilka godzin, zatrzymując się oczywiście w kawiarniach i restauracjach, tak jak tutaj nad brzegiem rzeki. Bardzo ładna, bardzo ładna. Po obu stronach Starego Mostu rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych starówek z czasów osmańskich, z wąskimi kamiennymi uliczkami, małymi kamienicami z jeszcze mniejszymi oknami. Czuć tu jeszcze czasem orientalną atmosferę, mimo coraz większej ilości turystów. Mostarskie Stare Miasto to właściwie kilka uliczek w okolicach Starego Mostu, uliczek wąskich, brukowanych, z mnóstwem sklepików z pamiątkami, bardzo fajnymi pamiątkami, tak jak tutaj, dużo przedmiotów żeliwnych, dużo różnych innych pamiątek, oczywiście magnesy, nawet całkiem ładne. Czuję się trochę jak na tureckim rynku w Turcji, no ale to podobny klimat, który notabene jest bardzo fajny. Można się tutaj targować o ceny, mam nadzieję, i kupić bardzo ładne pamiątki, nawet jeśli są robione w Chinach, ale wyglądają fajnie. A oto brat, mniejszy brat Starego Mostu, tak zwany Krzywy Mostek, czyli Kriva Czupria. Zbudowany około roku 1558, przetrwał dzielnie wszystkie wojny, natomiast osłabiony przez nie zawalił się w 1999 roku podczas powodzi, która nawiedziła to miejsce w Sylwestra. Ale odbudowany 2 lata później, cieszy oko do dziś, przepięknie położony, a zbudowany właśnie, żeby pokonać tą taką malutką tutaj rzeczkę, która pod nim przepływa. Spacerując wąskimi, mocno brukowanymi uliczkami Mostaru, trzeba przede wszystkim uważać, żeby sobie nie skręcić nogi, ale można też odwiedzić jeden z takich fajnych kramików z pamiątkami, albo jedną z restauracji, których jest tutaj pełno. Jest przepyszne jedzenie w bardzo przyzwoitych cenach, a tu przy okazji przechodzimy koło hotelu, w którym się zatrzymałem. Hotel Emen. Polecam, bo naprawdę bardzo fajne, czyściusieńkie miejsce, niedrogie, w samiusieńkim centrum Starego Miasta. Kochani, gdybyście zgłodnieli po zwiedzaniu Mostaru, to polecam Wam tutaj tę restaurację pod tym czerwonym namiotem. Nazywa się Tima Irma. Przepyszne jedzenie, pleskawica, cevapcici i różne inne świetne lokalne dania. Bardzo dobre ceny, świetna obsługa, bardzo miło, smacznie, niedrogo. No co jeszcze można powiedzieć? Naprawdę super. Tima Irma. Neretwa dzieli miasto na pół, tworząc niewidzialną granicę między dwiema dominującymi grupami etnicznymi, Chorwatami po lewej i Bośniakami po prawej. Dlatego znajdziemy tu zarówno kościoły chrześcijańskie, jak i meczety. Nieopodal mostu znajduje się największy z nich. Za moimi plecami najokazalszy meczet w Mostarze, meczet Koski Mehmet Pasza. Tutaj na takim placyku targowiskowym z piękną fontanną po środku. Co wyróżnia ten meczet? Wyróżnia go to, że jak w niewielu tego typu obiektach można wejść na wieżę, w której kiedyś muezzini wyśpiewywali swoje modlitwy. Dziś można tam wejść i zrobić zdjęcia, filmy i obejrzeć piękną panoramę mostu i Mostaru właściwie 360 stopni.
Wnętrze meczetu jest fantastycznie oświetlone dzięki 25 oknom, a oryginalne dekoracje cudem przetrwały ostatnią wojnę. Na podłodze zamiast jednolitej współczesnej wykładziny pozostawiono dywany w różnych rozmiarach i barwach, które nadają całości ładniejszy wygląd. Turyści bardzo rzadko mają wstęp do minaretów, dlatego naprawdę warto skorzystać z okazji i pokonać 90 wąskich stopni, by móc podziwiać najlepszy widok na Stary Most i całe miasto wokół. Stąd też najlepiej widać soczysty turkus i rwący bieg Neretwy. Drugą najważniejszą świątynią muzułmańską w Mostarze jest ten właśnie meczet Karadosbega, który powstał w 1557 roku, zbudowany przez Mehmeda Karadoza, i można się też tutaj wspiąć na szczyt minaretu i obejrzeć fantastyczną panoramę Mostaru, i tej starszej części, i nowszej. Panorama niby taka sama, a jednak inna. Nie zobaczymy stąd Starego Mostu. Uwagę zwracają natomiast elementy nowszej historii, tej, po której pozostały bolesne symbole i w której dla wielu ta sama data oznaczała tragiczny koniec życiowej podróży. W efekcie wieloletnich tarć religijnych i kulturowych pomiędzy Serbami, Chorwatami i Bośniakami pewnego dnia nadszedł czas, że nie mogli już razem współegzystować na jednym terenie i rozpoczął się konflikt, na którym ucierpieli wszyscy. Konflikt, który spustoszył kraj i zmienił go na zawsze. Mostar bardzo ucierpiał podczas wojny, a ślady przeszłości do dziś widoczne są na każdym kroku. Podziurawione od kul ulice i budynki wciąż robią wstrząsające wrażenie. Słyszałem od mieszkańców historię tego budynku, który podobno pierwotnie miał być bankiem, ale po wybuchu wojny, z racji tego, że był to najwyższy budynek w mieście, stał się po prostu wieżą dla snajperów. Do dziś, wraz z innymi budynkami, ulicami i miejscami, których nie odremontowano ani nie zburzono, stanowią smutną pamiątkę nie tak odległych przecież czasów. Pomimo tego, że załatano wyrwy i dziury w domach i być może nawet rany w sercach, pamięć jednak zostaje, bo tego wymazać nie sposób.
Patrząc jednak z dzisiejszej perspektywy, wygląda na to, że czas faktycznie goi rany, a życie toczy się dalej, bo inaczej po prostu się nie da. Miasto żyje teraźniejszością, gdzie zwykła codzienność wydaje się sposobem na powrót do normalności, w której każdy na swój sposób, tak jak umie, znalazł swoje bezpieczne miejsce. Moi drodzy, dzień dobry, witam Was. Nowy dzień w Mostarze, ale muszę Wam coś pokazać. Takiego śniadania królewskiego to ja nie jadłem naprawdę dawno. To mi da power na cały dzień. Będąc w Mostarze, warto też wpaść do pobliskiej miejscowości, która się nazywa Blagaj. A Blagaj popularny jest z dwóch rzeczy. Pierwsza to źródło rzeki Buny, które wypływa właśnie z tamtej dziury, z tamtej jaskini i podobno jest to najsilniejsze źródło w Europie. A druga rzecz to jest właśnie wyłaniający się tam klasztor derwiszów pochodzący z XVI wieku. Zaraz zobaczymy, jak wygląda z bliska. To właśnie z tej groty co sekundę wybija 43 000 litrów szmaragdowej wody, która wcześniej pokonuje aż 19 km pod ziemią, by w końcu wydostać się na powierzchnię. Tylko po to, by za 9 km połączyć się i tak z Neretwą. Tuż obok źródła, wciśnięty w skałę, powstał klasztor mistycznego bractwa religijnego derwiszów. Zbudowany w XV wieku, był kilkukrotnie przebudowywany, a dzisiejszy wygląd pochodzi z 1851 roku i jest jednym z najciekawszych zabytków osmańskich w kraju. Powyżej klasztoru, na szczycie góry, znajdują się również ruiny zamku wczesnego Kadiego, czyli sędziego sprawującego władzę w mieście. Dziś jest to jeden z fantastycznych punktów widokowych w okolicy. Jesteśmy właśnie na jednym ze wzgórz okalających miasto, w tak zwanym Parku Fortica. A w Parku Fortica jest platforma i jest taki oto widok na miasto i na całą otaczającą miasto dolinę. A to tutaj właśnie to jest szklana platforma tylko dla odważnych, na którą za chwilę wejdziemy. No i stamtąd będzie chyba jeszcze lepsza panorama. Oto panorama ze szklanego mostu, a tu ktoś jedzie. Tu. O, i aż na tamto wzgórze. Ale ja nie słyszę krzyku. No, ja na pewno bym wrzeszczał jak nienormalny. Jeszcze moment. Tu. Dojechała.
Chyba za chwilę będzie następny śmiałek, oczywiście nie będę to ja, ale wygląda to po prostu spektakularnie i myślę, że widoki z góry też są naprawdę niezłe podczas jazdy. A tymczasem jesteśmy na platformie tutaj takiej szklanej, wybudowanej specjalnie, żeby podziwiać te widoki, no i jest to świetna atrakcja. Ten fantastyczny widok na całe miasto o zachodzie słońca to moje pożegnanie z Mostarem. No w sumie nie mogłem sobie wymarzyć lepszej miejscówki. Spoglądając z góry mam tylko nadzieję, że będzie to miasto, które na barkach trudnej przeszłości zbuduje przyjazne miejsce dla wszystkich. A most, spinając dwa brzegi nierozerwalnie w jedną całość, niech dalej zachwyca swym pięknem, będąc drogą prowadzącą do lepszej przyszłości. Przede mną podróż do Sarajewa. Jakie zrobi na mnie wrażenie i czy jego historia zbytnio mnie nie przytłoczy? Jak wygląda jego dzień dzisiejszy? Tego dowiem się już niebawem. Just my habits, I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits, just my habits. I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits.